Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Pewnie pamiętacie jakiś czas temu, że miałem na kanale przyjemność recenzować taką polską grę, polskiego city buildera od firmy 11bit. Chodzi mi tutaj o Frostpunka 2. No ja wam wtedy powiedziałem, że ta gra jest naprawdę świetna, natomiast ma jeden duży problem. Nie jest dostępna na konsolach, była tylko na komputer. No i wtedy Procent powiedział, że on się postara jak najszybciej zrobić port na konsolę, no i ten port na PlayStation 5 oraz Xboxa Series X właśnie ma zamiar wlecieć na rynek. Teraz pytanie, czy Polakom udało się ten tytuł jeszcze bardziej poprawić, czy teraz jest to gra jeszcze lepsza, czy wręcz przeciwnie, udało się go spieprzyć. Także to oczywiście sprawdzimy, no i odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie, czy warto go na konsolę kupić. Sprawdźmy! Na początku tradycyjnie zacznijmy od tego, o co tutaj w ogóle chodzi. We Frostpunku 2 przenosimy się do alternatywnej wersji XIX wieku, gdzie na Ziemi doszło do wielkiej katastrofy klimatycznej. Po całej planecie szaleją gigantyczne burze śnieżne, mróz sięga nawet 120 stopni, czyli jest cholernie zimno. My natomiast wcielamy się w zarządcę jednego z bardzo niewielu pozostałych na planecie miast. Jako dowódca musimy zadbać o to, żeby naszym ludziom było przede wszystkim ciepło, mieli jedzenie oraz podstawowe towary. Szybko się też zresztą okaże, że to nie wystarczy, że trzeba się tutaj troszeczkę bardziej wysilić. Do gry wejdzie też polityka, która ma niebagatelny wpływ na nasze działania. Na deserek do wszystkiego mamy zdarzenia losowe oraz katastrofy, które jeszcze bardziej mogą nam zaszkodzić. Przetrwanie więc w tym tytule będzie bardzo trudne. No i tutaj jeszcze jedna dotacja na koniec. Ten film jest recenzją wersji na PlayStation 5, konkretnie na PlayStation 5 Pro, natomiast na kanale znajdziecie już recenzję tej samej gry w wersji na PC, ona najpierw wyszła na komputery, dopiero teraz wychodzi na konsolę. Generalnie myślę, że nie ma sensu wszystkiego tego oceniać po raz drugi, bo w tej grze aż tak dużo się nie zmieniło, więc w tej recenzji wersji konsolowej skupię się na najważniejszych elementach gry oraz zmianach, jakie udało się poczynić od tej PC-towej premiery. Poza tym jest to ta sama gra na PC, także jeśli chcecie zobaczyć tamtą recenzję, która jest bardzo szczegółowa, znajdziecie ją na kanale, ona się zresztą powinna wyświetlić wam teraz na ekranie. Dobra, zobaczmy co z tym Frostpunkiem 2 na konsolach. No i jeśli graliście kiedyś w pierwszą część Frostpunka, czy na konsoli, czy tam na PC-cie, no to wchodząc w dwójeczkę możecie się troszeczkę zdziwić, tak? Tutaj jest troszeczkę tak jak w Ameryce, wszystko zrobiło się większe. Jak w jedynce zarządzaliśmy kilkudziesięcioma osobami, no może kilkuset naraz, tak? To tutaj w dwójce do dyspozycji macie całe tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi do pracy. Generalnie my tutaj nie budujemy nawet zwykłych budynków, tak? My budujemy całe dzielnice wyposażone w dziesiątki budynków i tam będą pracować tysiące ludzi. Ta ogromna skala jest dużą zmianą względem właśnie pierwszej części gry, gdzie wszystko tam było praktycznie indywidualne, gdzie zarządzaliśmy pojedynczymi osobami. Tutaj tak nie jest. Tutaj zresztą wam powiem, że już podczas recenzowania tej wersji PC-towej ja tą większą skalę osobiście uznałem za plus, za coś takiego innego, coś odmiennego. Zresztą teraz mam dokładnie takie samo wrażenie. Większa skala działań w tym tytule pozwala nam poczuć, że tworzymy coś większego, coś wielkiego, co ma znaczenie dla całej ludzkości. Przy tym jednak trzeba pamiętać, że gdy tworzymy coś tak ogromnego, to na naszych barkach spoczywa wielka odpowiedzialność, o czym trzeba bezustannie w tym tytule pamiętać. Od naszych działań bardzo wiele zależy. No szczególnie, że przegrać tutaj można naprawdę wyjątkowo łatwo. Jeśli tylko przez chwilkę nie będziecie uważać, no to natychmiast możecie naszych obywateli zagłodzić, możecie spowodować zamieszki, nawet na najniższym poziomie trudności wcale nie jest łatwo. Także tak, Frostpunk 2 jest grą naprawdę trudną, natomiast jednocześnie jest też grą uczciwą i ona zapewnia całe mnóstwo możliwości rozwiązania danego problemu. Do naszej dyspozycji oddano cały szereg technologii, budynków i praw, które możemy regulować i w ten sposób zmieniać życie naszych obywateli w naszym mieście. Niektóre te prawa są bardzo drastyczne, inne potrafią być bardzo okrutne, inne znów też są mocno rozrzutne. To my decydujemy, co ma dla nas największe znaczenie w naszym państwie, czy też chcemy zwiększyć wydobycie w kopalni kosztem ogromnych zanieczyszczeń, czy też wolimy bardziej zrównoważony rozwój bez destrukcji wszystkiego dookoła. No i tutaj ja przy okazji dodam, że jak ja recenzowałem tą właśnie grę na PC, to miałem tam spore zastrzeżenia odnośnie balansu, bo w tej grze były na przykład problemy, że jedne technologie były znacznie lepsze od innych, niektóre budynki były znacznie lepsze od innych. Było widać, że jest taka jedna ścieżka, którą powinniśmy podążać, to w tej grze mi właśnie przeszkadzało. Tutaj z przyjemnością stwierdzam, że teraz jest znacznie lepiej, twórcy ten balans poprawili, od czasu właśnie tej PC-towej premiery jest w tym temacie znacznie lepiej.
Teraz naprawdę jak grałem w ten tytuł, to testowałem mnóstwo różnych praw, mnóstwo kombinacji budynków, mnóstwo różnych technologii. Teraz nie odczułem, że był właśnie taki jeden słuszny wybór czegoś, tak jak było kiedyś. Raczej właśnie widziałem, że jest bardzo dużo możliwości osiągnięcia swojego celu. O to właśnie chodziło zresztą od początku, tak? Na początku to nie wychodziło może tak dobrze. Cieszę się, że to się udało właśnie w toku rozwoju gry poprawić. Teraz właśnie Frostpunk 2 jest tytułem bardziej elastycznym, który nam pozwala na większą swobodę w rozwoju. Jeśli właśnie lubicie kombinować, lubicie eksperymentować, łączyć różne rozwiązania, żeby osiągnąć swój cel, no to w tym City Builderze, w tym Frostpunku 2 poczujecie się od razu jak ryba w wodzie. To jest czysta przyjemność. Do tego zresztą tą produkcję wyróżnia unikalny setting i klimat, no bo mało jest takich produkcji w XIX wieku i to jeszcze podczas śnieżnej zamieci. To pozwala ten tytuł odróżnić od innych, co jest kolejnym plusem. Tym, co jednak zapewniło sukces Frostpunkowi 2 na PC-tach, był bardzo rozbudowany i naprawdę ciekawy system polityki, który zresztą w tym tytule odgrywa dużą rolę. No wiecie, we większości city builderów mamy do czynienia z takim rządem albo autorytarnym, albo totalitarnym, tak? My decydujemy, nikt nam się nie sprzeciwia, wszystko idzie po naszej myśli. We Frostpunku 2 jest akurat inaczej. W tym tytule akurat generalnie panuje demokracja, co znaczy, że nie rządzimy tutaj samodzielnie. No przynajmniej nie na początku, bo jak ktoś dobrze wykombinuje, wprowadzi te różne śmieszne prawa, no to niczym Piłsudski może zyskać niemal pełnię władzy. Ale na początku generalnie mamy demokrację. No i jak to w demokracji mamy też organ wykonawczy, zwany Radą, coś na kształt takiego naszego Sejmu. Tam zasiadają posłowie. W naszym mieście zresztą będzie co najmniej kilka partii politycznych, z czego każda z tych partii oczywiście będzie miała inny pomysł na miasto. Co dla nas jest jednak najważniejsze, żeby przepchać nowe prawa, które nam się podobają, będziemy potrzebowali więcej niż połowy głosów. A to często nie jest wcale takie proste. Nierzadko więc jak nam będzie zależało, żeby jakieś tam prawo przeszło, na przykład żebyśmy mieli więcej kasy, czy też żeby było więcej pracowników do pracy, no to będziemy musieli negocjować z jakąś partią. Tam na przykład możemy jej obiecać realizację jakiegoś jej postulatu, albo też zbadanie jakiejś technologii. Taki system sprawia, że ta gra naprawdę żyje, tak? Że to widać, że nie jest tylko takie sztuczne jakieś pierdzielenie, tylko jest tutaj ciekawy system, który musimy samodzielnie zbadać, samodzielnie musimy wykorzystać i ta polityka odgrywa w tym naprawdę sporą rolę. Dzięki temu ta gra zyskuje też dodatkową głębię. My nie rządzimy już tylko jak taki tyran, tak? Tylko trzeba się liczyć z opinią naszych obywateli. Ten system zresztą chwaliłem już w wersji na PC-ta. Tutaj na konsolę nie doczekał się jakichś specjalnych zmian i zresztą w ogóle te zmiany nie były potrzebne, bo tam się dobrze sprawdza. No i jak tak teraz mówię o tej całej polityce, to pewnie myślicie, że naszym finalnym celem jest próba pogodzenia każdego z każdym. Otóż niekoniecznie. W tej grze, tak jak mówiłem, macie dużo możliwości wyboru. My jako przywódcy nie musimy tak naprawdę tutaj postępować według jakiegoś schematu, tak? Możecie albo próbować balansować na takiej delikatnej granicy, próbować zadowolić wszystkie społeczności, wszystkie te partie, albo też możecie otwarcie wesprzeć jedną z tych partii, sfaworyzować ją, a jak ta druga się oburzy, to możecie po prostu zamknąć jej członków do pierdla. Ostatecznie nawet możecie posunąć się do tego, że dla znienawidzonej przez was frakcji stworzycie obóz koncentracyjny, wykorzystacie ich jako niewolników. No akurat roboty dla twoich pracowników na takim apokaliptycznym pustkowiu nigdy nie brakuje. No ja przyznam, że z tej kuszącej propozycji osobiście nie skorzystałem, natomiast jak widzicie wybór jest swobodny i to się ceni. Zresztą ten tytuł właśnie, tak jak mówiłem, stawia na możliwości, tak? Macie niby normalne drzewko technologii, ale szybko się okaże, że każda technologia w tym drzewku ma kilka różnych wariantów, one się potrafią mocno różnić między sobą. Tak samo organizując wyprawy na mapie świata, możecie albo założyć inne miasto, które was będzie wspierać, albo też uznać, że nie warto tego robić i po prostu wszystkie surowce, wszystkie minerały zanosić do waszego centralnego miasta. Ogromnym plusem tego Frostpunka 2 jest właśnie możliwość wyboru bez oceniania was przez tą grę, bez takich wytyczonych ścieżek, no po prostu robicie co chcecie, to jest naprawdę fajne. No i teraz jak tak mówię o tym Frostpunku, chwalę go, że tam jest fajne budowanie, że tam jest fajna polityka, że ogólnie to ładnie wygląda, no bo w sumie całkiem ładnie wygląda, no to pewnie się zastanawiacie, że to byłaby całkiem fajna gierka, że mi się w to przyjemnie grało, recenzując to dla was. Otóż mam dla was niespodziankę, pokażę wam tak. Taki chuj. Tak mi się w to dobrze grało, taki dokładnie soczysty chuj. Ta gra jest prawie niegrywalna.
No niestety, za każdym razem, gdy odpalałem ten tytuł na swoim PlayStation 5, to po kilkunastu minutach traciłem jakąkolwiek ochotę, żeby dalej w niego grać. Każda próba zrobienia czegokolwiek w tej grze na padzie to jest droga przez mękę, to jest po prostu straszliwy ból istnienia, od którego aż się flaki przewracają. Pewnie w takim razie myślicie, że to sterowanie jest źle zaprojektowane, tak? Że układ jest kiepski. Otóż niekoniecznie. Sterowanie w sumie jest całkiem niezłe, tak? Mogło być lepsze, no ale bywały gorsze, tak? Ujdzie. Chodzi jednak o to, że interfejs i sterowanie jest tak pobugowane, że można dosłownie dostać kurwicy podczas rozgrywki. To jest po prostu jeden wielki żart. No słuchajcie, powiem wam tak. Jak chcecie otworzyć panel badań w tej grze, a otwierać go będziecie często, no to macie 50% szansy na to, że interfejs całkowicie się zawiesi. Ja nie robię sobie jaj. Jedyne co możecie wtedy zrobić, to dosłownie walenie w każdy klawisz na padzie, licząc, że uda się go jakoś odwiesić. Niestety często się go nie udaje, także musicie znowu wyjść i znowu wejść do tego interfejsu. No i wszystko powtarzamy od nowa. Może się zawiesi, może zacznie działać. Bez przerwy też dochodziło do sytuacji, że na ekranie wyświetlał się jakiś tam komunikat, który ja miałem potwierdzić klawiszem X. No wciskam ten klawisz i w ogóle nic się nie dzieje, tak? Tak pozostaje wtedy odczytać save'a albo wyłączyć całą grę, bo w ogóle potrafi się tak zbugować, że nawet do menu się nie da wejść, tak? Podczas mojej zabawy wielokrotnie dochodziło do karygodnych błędów, interfejs się bez przerwy zawieszał, klawisze działały w ogóle niepoprawnie, na przykład pokazywał się komunikat, żeby wcisnąć R1, ja wciskałem to R1, działo się coś kompletnie innego niż było wyświetlone na ekranie. Zdarzyła się też sytuacja, że mi całkowicie zniknął panel tych partii politycznych, przestało w ogóle działać główne menu. Ja spędziłem chyba 20 minut próbując zapisać grę. Niestety finalnie mi się nie udało jej zapisać, musiałem tą grę całkowicie wyłączyć. Nie mogłem zrobić save'a, bo nie mogłem wejść do menu, także po prostu straciłem progres. No to mnie strasznie podkurwiło. Prawdziwym rodzynkiem w tej grze jest panel wysyłania surowców do innego miasta. Otóż ten panel jest tak pobugowany, on jest tak źle zrobiony, że musicie chuchać i dmuchać, żeby w ogóle cokolwiek przy jego pomocy zrobić. Jak zobaczycie ten panel, to dokładnie się zastanówcie, jakie klawisze macie zamiar wcisnąć i w jakiej kolejności. I niech was Bóg broni, żeby czasem nie dotknąć któregoś analoga, bo cały panel straci fokus, wszystko się spieprzy i w ogóle tych surowców nie wyślecie. Także niestety nie robię sobie z was jaj, to naprawdę wygląda tak tragicznie. To jest po prostu tragedia, tam praktycznie nic nie działa. Ja grając w wersję recenzencką dla was tydzień przed premierą, czuję się jakbym grał w jakąś bardzo wczesną alfę, która jest tak zabugowana, że po prostu dupa piecze. Zrobienie czegokolwiek w tej grze to jest ogromna droga przez mękę, to jest po prostu jedna wielka tragedia. Ja tutaj dodam, że jestem obecnie w kontakcie z deweloperami, oczywiście o wszystkich im poinformowałem, o tych wszystkich bugach, które ja tu miałem, o tym wszystkim bajzlu. Oni próbują to teraz naprawić, powiedzieli mi, że większość już tego naprawili, to będzie naprawione na premierę, natomiast ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, także musicie sami zweryfikować, czy udało się to wszystko poprawić. Powiem wam, że zaoferowali mi także wersję na Xbox Series, ona jest troszeczkę mniej zbugowana z tego co widzę, troszkę tam to lepiej działa i tak się buguje, ale mniej, także wersja na PlayStation 5 działa po prostu najgorzej. Czas na podsumowanie. Frostpunk 2 to jest znakomity przykład, jak można zrobić fajną grę, bo ona jest fajna, tak? Stworzyć ładną grafikę, zaimplementować przemyślane mechaniki, a potem wziąć to wszystko i totalnie spieprzyć, kładąc kompletną lagę na interfejs gry. Bo to jest fajna gra pod względem mechanik, ja wam zresztą to mówiłem w recenzji tego tytułu na PC, tam się grało w to całkiem nieźle. Tylko co z tego, skoro sterowanie powoduje u nas skok ciśnienia od samego początku, a interfejs w tej grze zawiesza się dosłownie co parę minut. No dosłownie po chwili grania w to na PlayStation odechciewa się cokolwiek robić, nawet wybór technologii do badań potrafił mi zająć nawet dłużej niż minutę, z czego 40 sekund to była próba odbugowania zawieszonego interfejsu. I ja szczerze mówiąc nie wiem za bardzo jak ja mam ocenić ten tytuł. Niby ma dużo plusów, bo fajnie się w niego gra, fajne mechaniki i tak dalej, natomiast prawie nie da się w niego grać, bo interfejs jest kompletnie zepsuty. Także ja się finalnie zdecydowałem na ocenę 6, ona oznacza grę mocno przeciętną. Podejrzewam, że niektórzy z was mogliby powiedzieć, że równie dobrze mogłem tu dać 5 albo 4, tak? No bo prawie nie da się w to grać. Co więcej, ja wam powiem, że nie mam tak naprawdę pojęcia, kto z nas miałby tutaj finalnie rację przy tych ocenach.
Także ostatecznie wystałem tutaj 6, biorę to na klatę, a co do gry to błagam, nie kupujcie Frostpunka 2 na premierę, na PlayStation 5 albo na Xboxie, bo to jest tragedia. Liczę może, że za jakieś pół roku czy za rok uda się deweloperom poprawić tego potworka, którego sami wyhodowali, natomiast na razie nie róbcie sobie tego. Jeżeli chcecie na konsoli pograć w jakieś inne city buildery, no to kupcie sobie chociażby świetnego Ixiona, którego recenzję też znajdziecie na kanale i to jest gra naprawdę fajna. A wy dajcie znać, czy mieliście zamiar kupić Frostpunka 2 i czy graliście może w jedynkę. Zawsze czekam na wasze odpowiedzi i chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupę Godlike'a. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.